Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Z racji tego, że Kennedy Jr. został niedawno zaprzysiężony na ministra zdrowia w Stanach Zjednoczonych, to stwierdziłem, warto by omówić przynajmniej trochę temat fluoru, ponieważ oczywiście fluor jest jednym z tych tematów, które Kennedy Jr. dosyć często porusza. Oczywiście sam fluor można omawiać na dziesiątki sposobów, ja skupię się natomiast na życiu codziennym, mianowicie użycie fluoru w paście do zębów. Czy warto, skąd w ogóle się wziął ten pomysł i co jest naprawdę, uważam, absolutnie cudowną alternatywą, dużo lepszą niż pasty z fluorem, jeśli chodzi o dbanie o własne zęby. I absolutnie już teraz muszę podkreślić, nie chodzi mi o samoróbki, czyli pasty do zębów, które ktoś samodzielnie będzie robić, nie wiem, mieszanie na przykład sody oczyszczonej z solą morską i tym podobne. Nie jest tak, że mam coś przeciwko, ale wydaje mi się, że są naprawdę skuteczniejsze sposoby dbania o zdrowie zębów i właśnie oczywiście ten sposób omówię w tym odcinku. Pasty z fluorem to jest oczywiście absolutna codzienność dla nas i nie bez powodu, bo w ogóle pierwsze badania nad zastosowaniem fluoru, jeśli chodzi o dbanie o higienę jamy ustnej, były przeprowadzane już na koniec XIX wieku. Ta historia używania fluoru czy badań nad fluorem ma naprawdę już sto parędziesiąt lat. Natomiast pierwsza pasta do zębów, która zawierała fluor, została wprowadzona mniej więcej w połowie lat 50. Ta pasta nazywała się Crest. I w ogóle, jeśli chodzi o takich firmy pionierskie, jeśli chodzi o wprowadzanie fluoru do pasty do zębów, to była firma Procter & Gamble, która właśnie miała swój udział i w badaniach nad zastosowaniem fluoru w pastach do zębów i również jeśli chodzi o wprowadzenie takich past komercyjnie. A trzeba przyznać właśnie, że te badania dotyczące wpływu fluoru na zdrowie zębów były naprawdę obiecujące. Zanim przejdziemy dalej, zanim pokażę, jaka jest fajna alternatywa i to czemu ta alternatywa jest taka świetna, warto omówić przynajmniej mechanistycznie, jak działa fluor, jeśli chodzi o ochronę zębów. Fluor przede wszystkim będzie zastępować tak zwane grupy hydroksylowe w hydroksyapatycie. I hydroksyapatyt będzie głównym bohaterem tego odcinka. Tak? To jest bardzo ważna nazwa, zaraz do niej wrócimy. Więc fluor jest w stanie zastępować grupy hydroksylowe w hydroksyapatycie, tworząc tak zwany fluoroapatyt. I ten fluoroapatyt właśnie jako jeden z takich głównych składników szkliwa jest w stanie bardziej przeciwstawiać się kwasom, które będą uszkadzać szkliwo. I chwila przerwa dla sponsora tego odcinku, którym jest nieustannie Mięsna Paczka, bo to właśnie dzięki sponsorowi można cieszyć się tymi wszystkimi praktycznymi ciekawostkami w tym odcinku. Jeśli ktoś nie słyszał, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie mięso jest hodowane, no jak za to zawsze powtarzam, jak Bozia przykazała. Nie ma żadnych boosterów wzrostu, nie ma używanych antybiotyków na żadnym etapie hodowli, co praktycznie się nie zdarza w Polsce, co daje po prostu gwarancję tego, że to mięso jest jak najlepszej jakości. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki i wybieramy jedną z takich gotowych, dostępnych paczek, które tam są, albo jeśli po prostu my chcemy coś dla siebie konkretnego, można samodzielnie skompletować taką paczkę. Punkt drugi, wybieramy, gdzie taka paczka ma zostać dostarczona i punkt trzeci, cieszymy się dostawą prosto pod drzwi. Paczka jest świetnie zabezpieczona, jest warstwa izolacyjna, wszystko jest zmrożone suchym lodem, więc można to bezpośrednio przełożyć sobie do zamrażarki i wyjmować, kiedy jest po prostu czas albo po prostu ochota coś ugotować. Jeśli ktoś jeszcze nie zamawiał, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Jeszcze raz dzięki Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka i lecimy dalej. No właśnie, powiedziałem kwasy i kwasy są tutaj tak naprawdę absolutnie głównym czynnikiem, jeśli chodzi o wywoływanie próchnicy. Bo właśnie kwasy będą doprowadzać do uszkodzenia szkliwa zębów. Skąd biorą się te kwasy? Kwasy te przede wszystkim są, uwaga, efektem metabolizowania węglowodanów, metabolizowania cukrów w jamie ustnej. W momencie, w którym węglowodany trafiają do jamy ustnej, bakterie zaczynają robić swoje i w ramach tego metabolizmu właśnie tych cukrów, tych węglowodanów będą w jamie ustnej powstawać kwasy. Te kwasy będą oczywiście obniżać pH jamy ustnej i będą powodowały erozję szkliwa. I fluor właśnie ma to do siebie, że jest w stanie chronić szkliwo, jako ten fluoroapatyt, bardziej odporny na działanie kwasów, ale jednocześnie jest w stanie zwiększać, czyli podwyższać pH w jamie ustnej, tym samym właśnie poniekąd przeciwstawiając się działaniu tych kwasów. Fluor dodatkowo będzie powstrzymywać działanie takich enzymów, produkowanych przez bakterie powodujące próchnicę, m.in. Streptococcus mutans, takie jak enolaza, które właśnie przekształcają cukry w kwasy. Kolejną taką funkcją tego fluoru będzie to, że będzie powstrzymywać adhezję bakterii
do szkliwa, czyli po prostu przeleganie bakterii do szkliwa będzie ograniczone w tym przypadku. No i oczywiście dochodzi ten, można powiedzieć, etap remineralizacji potencjalnie, ponieważ fluor będzie zwiększać dostępność jonów fosforowych i jonów wapnia, tym samym, no właśnie, potencjalnie wpływać na zwiększoną remineralizację zębów. No i ogólnie trzeba przyznać, że jak się popatrzy na to wszystko i mechanistycznie, i wyniki tych badań, no wszystko wychodzi całkiem fajnie, jeśli chodzi o zdrowie zębów. No to tak naprawdę na czym polega ten kłopot z fluorem? Kłopotem oczywiście okazała się toksyczność tego fluoru. To, że sam fluor będzie toksyczny w większych dawkach, nie ulega żadnych wątpliwości i nigdy tak naprawdę tych wątpliwości specjalnie nie było. Natomiast jeśli chodzi o całe mnóstwo różnego rodzaju związków toksycznych, coś co dużo ciężej się bada i coś co wychodzi często tak naprawdę po 20, 30, 40, 50 nawet latach od rozpoczęcia używania danego środku, to jest tak zwana toksyczność przy niskich dawkach. Czyli kiedy jesteśmy chronicznie wystawieni na małe dawki, które same w sobie, podane na przykład w laboratorium uczestnikom, nie powodują właściwie żadnych skutków toksycznych, to może się okazać, że nawet jeśli te małe dawki nie powodują skutków toksycznych, jeśli się je poda nawet 1, 2, 3, 5 razów, to mogą jak najbardziej to powodować, tak, te skutki uboczne, jeśli będą chronicznie podawane praktycznie dzień w dzień, czy dostarczane do organizmu z jakiegoś powodu. No i okazuje się, że właśnie coś takiego dzieje się z fluorem. Bo właśnie dopiero po paru dekadach zaczęły wychodzić badania, które poniekąd jak w krzywym zwierciadle pokazywały mroczną stronę tego fluoru. W badaniach epidemiologicznych, bo tak naprawdę jeśli chodzi o badanie takiej chronicznej toksyczności, nawet jeśli ja krytykuję non-stop epidemiologię, to jeśli chodzi o toksykologię, epidemiologia jednak ma bardzo, bardzo ważne zastosowanie. I o ile rzeczywiście pokazywano, że w rejonach, i to było badanie już sprzed chyba nawet wieku, w rejonach, w których było zwiększone stężenie fluoru w wodzie pitnej, próchnica występowała dużo rzadziej. Natomiast właśnie dopiero ostatnie dekady okazało się, że tą wypaczoną stroną zdrowia zębów jest to, że w tych rejonach z kolei, gdzie w wodzie pitnej jest większe stężenie fluoru, występuje większa neurotoksyczność u dzieci, jest potencjalnie, ciężko powiedzieć niedorozwój, ale nieoptymalny rozwój intelektualny. Właśnie to badano w tej analizie, gdzie uwzględniono 20 parę badań i rzeczywiście wyszła bardzo ładna korelacja, że tam, gdzie stężenie fluoru w wodzie pitnej, bo to do tego starano się ograniczyć te badania, było większe, tam również był spadek zdecydowany punktów ilorazu inteligencji u badanych dzieci. Ta różnica nawet sięgała 7 punktów. Ten fluor jak najbardziej miał bardzo mocno negatywny wpływ na rozwój intelektualny dzieci. Co nawet jeszcze fajnie podkreślono w badaniu, że takie różnice są szczególnie drastyczne, jeśli chodzi o dzieci, które potencjalnie już są nieuprzywilejowane od samego początku. Tak, czyli będą mieć między innymi gorszy dostęp do edukacji, będą mieć gorszą dietę. Jeśli do tego dodatkowo zaczniemy dodawać właśnie różnego rodzaju toksyny środowiskowe, nagle się okazuje, że te dzieci są skazane tak naprawdę na porażkę życiową od samego początku. Nie bez powodu różnego rodzaju narwańcy w stylu mnie i oczywiście naukowcy szukali więc od wielu, wielu lat alternatywy, co można lepszego włożyć do pasty do zębów, żeby nie powodować potencjalnie takich skutków ubocznych, bo nie oszukujmy się, w momencie, w którym będziemy mieli do czynienia ze szczotkowaniem zębów pastą, zawsze połyka się część, więc niezależnie nawet od spożywania fluoru w wodzie, oczywiście to będzie się też różnić w zależności od rejonu, w zależności od kraju. Wciąż każde dziecko będzie miało potencjalnie taką ekspozycję. Już pomijam dorosłych, zawsze powtarzam, najgorsze jeśli chodzi o te wszystkie toksyny środowiskowe, będzie to, że dzieci mają na to ekspozycję i one mają po prostu dużo gorsze te systemy detoksyfikacyjne w organizmie i one po prostu płacą zawsze dużo, dużo wyższą cenę niż my dorośli, jeśli chodzi o takie błędy, nazwijmy to. No i oczywiście nie ma tutaj spoilerów, jak najbardziej odkryto taki związek i okazuje się, że nie trzeba było w ogóle daleko szukać, bo ten związek po prostu stanowi olbrzymią część materii nieorganicznej w zębach. I właśnie, żeby wyjaśnić, czemu ten związek działa tak świetnie, co to za związek oczywiście zaraz powiem i w jakich pastach się znajduje, zanim do tego dojdziemy, warto po prostu spojrzeć na budowę zęba. Jeśli spojrzymy sobie na budowę zęba, to z perspektywy dbania o zdrowie zębów i też z perspektywy tego, co potencjalnie będzie działać destrukcyjnie
na zęby, będzie nas interesowała zębina i będzie nas interesowało szkliwo. Czyli na samej górze, na samym wierzchu mamy szkliwo, dalej będziemy mieć zębinę. Oczywiście miazga i tym podobne, tak, z punktu widzenia tego filmiku w ogóle nas nie interesują. Jeśli chodzi o strukturę szkliwa, to szacuje się, że 96% materii, która będzie budować szkliwo, jest nieorganiczna, 4% to są różnego rodzaju związki organiczne. Jeśli chodzi o zębinę, będzie to stanowić mniej więcej 70% ta materia nieorganiczna, właśnie objętość zębiny. Czyli podsumowując na szybko, 96% szkliwa to jest materia nieorganiczna i około 70% zębiny. Co tak naprawdę jest tą główną częścią materii nieorganicznej? To jest fosforan wapnia w postaci, uwaga, heksagonalnego hydroksyapatytu. I nie bez powodu mówiłem na początku filmiku, że hydroksyapatyt jest tutaj słowem kluczowym, ponieważ to będzie właśnie bohater odcinka. Okazuje się, że właśnie hydroksyapatyt będzie tym związkiem, który jest w stanie absolutnie fantastycznie oddziaływać na zęby. I zaraz wyjaśnimy sobie czemu. Ja osobiście pierwszy raz usłyszałem o hydroksyapatycie już na parę ładnych lat temu, podejrzewam, że minimum 5, ponieważ znajoma osoba mówiła mi, że hydroksyapatyt właśnie jest stosowany w implantologii, między innymi i ortopedii. To, co robi się z hydroksyapatytem, to jest na przykład pokrywanie różnego rodzaju implantów tytanowych warstwą tego hydroksyapatytu, żeby była lepsza ta osteointegracja, czy innymi słowy, żeby te implanty nie były atakowane przez organizm, tak? Bo oczywiście każde obce ciało wprowadzane do organizmu może po prostu powodować reakcję układu odpornościowego. Ale również właśnie jeśli chodzi o ortopedię, różnego rodzaju uzupełnianie ubytków kostnych może odbywać się właśnie przy mocy hydroksyapatytu. Nawet ta moja wiedza już wtedy sprzed paru lat pokazywała, że to jest całkiem fajne, jeśli chodzi o uzupełnianie różnego rodzaju ubytków kostnych, natomiast wtedy jeszcze nie byłem świadomy, że no właśnie, można umieścić ten hydroksyapatyt w paście do zębów. Z racji tego, że jest to związek absolutnie naturalnie występujący w olbrzymiej ilości w naszych zębach, po pierwsze nie powoduje żadnej toksyczności miejscowej, tak? Nie powoduje żadnych stanów zapalnych. Jest w stanie chemicznie przywiązać się po prostu do samego kośćca i uzupełniać, właśnie remineralizować zęby. On też między innymi będzie zwiększać dostępność tych jonów, tak samo jak fluor zresztą, o czym mówiłem, jonów wapnia i jonów fosforu. Jest to naprawdę świetny związek, jeśli chodzi o remineralizację zębów, czyli nawet jeśli już powstały ubytki, właśnie hydroksyapatyt może potencjalnie sprawić, że one znikną, tak? Czyli zrobić tą pełną remineralizację zębów. Jak wypada, bo jeszcze, no właśnie, wypada zadać to pytanie, jak fluor wypada w porównaniu do hydroksyapatytu? Patrząc na badania porównawcze, wyłania się taki obraz, że pasty z hydroksyapatytem albo są tak samo dobre jak pasty z fluorem, to jest bardzo ważne, bo jeśli zdarzy się, że po prostu dentysta będzie was straszyć, że już nieważne, czy wy chcecie stosować takie pasty z fluorem, czy nie, ale bardzo często zdarza się po prostu straszenie rodziców autorytetem, że musisz zapisać dziecko na fluorowanie zębów albo musisz dzieciom dawać właśnie pasty z fluorem, bo bez tego zęby się zepsują. Więc badania porównawcze pokazują, że albo pasty z hydroksyapatytem są tak samo dobre jak pasty z fluorem, albo też mamy badania, które pokazują, że pasty z hydroksyapatytem są lepsze niż pasty z fluorem, jeśli chodzi o remineralizację zębów. Dodatkowo jeszcze mamy badania, które pokazują, że te pasty z hydroksyapatytem są skuteczniejsze, jeśli chodzi o likwidację nadwrażliwości zębiny przy szczotkowaniu zębów. Nie ma właściwie badań, które by pokazywały, że pasty z fluorem są lepsze niż pasty z hydroksyapatytem, natomiast jak najbardziej są badania, które będą pokazywały odwrotną zależność. Więc w najgorszym razie, jeśli ktoś chce być pesymistą, pasty z hydroksyapatytem są tak samo dobre jak pasty z fluorem, albo jeśli chcemy być realistami, to istnieje jednak więcej badań, które będą pokazywać wyższość past z hydroksyapatytem, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie zębów. Jeszcze raz, bez absolutnie żadnej toksyczności. Także jeśli tak jak ja szukałeś jakiejś alternatywy, jeśli chodzi o pasty do zębów z fluorem, to mam nadzieję, że właśnie ją znalazłeś. Ja osobiście po prostu nie jestem w stanie ścierpieć tych wszystkich głosów w dyskusji na zasadzie jak byłem mały, to jadłem nawet z bratem pasty z fluorem i jesteśmy całkowicie normalni, 3 kciuki w górę. Nie ma żadnych dowodów, że hydroksyapatyt jest toksyczny. Mamy mnóstwo dowodów, że chroniczna ekspozycja na fluor będzie, więc dla mnie wybór jest bardzo, bardzo łatwy. Jeśli właśnie chodzi o, pasty, które mają hydroksyapatyt,
Praktycznie ich nie ma na rynku. Kiedyś w ogóle jak właśnie czytałem historię, nawet wygrzebałem to na potrzeby tego filmiku, to okazuje się, że pierwsza pasta z hydroksyapatytem gdzieś tam trafiła na rynek w 76, natomiast do Unii Europejskiej pierwsza pasta z hydroksyapatytem, nie wiem jaka, trafiła w 2006, więc tak naprawdę można powiedzieć, są one na rynku od niedawna, przynajmniej w Europie. Pasta, którą można absolutnie łatwo dostać, to jest marka, która się nazywa BioRepair, tak, czyli bionaprawa. Ja wrzucę tutaj na ekran, żeby można było widzieć. Oni mają różnego rodzaju oczywiście pasty do zębów, mają wybielające, mają jakieś zwykłe. Każdy może sobie po prostu zobaczyć, jaka mu pasuje. I oczywiście, jak zawsze muszę podkreślić, w takich przypadkach odcinek nie jest sponsorowany. Jest to pasta, którą używam sam. Chyba że ktoś zna właścicieli firmy, to jak najbardziej mogę ich sponsorować, bo są naprawdę fantastyczną firmą. Gdzie dostać tą pastę? To, że w internecie to wiadomo, natomiast ja przynajmniej wyczaiłem, że ta pasta jest zawsze w niewielkiej ilości, ale ona zawsze jest w Rossmanie. Więc jeśli ktoś chodzi do Rossmana, może sobie tam pogrzebać i prawdopodobnie będzie w stanie wyciągnąć się taką pastę. Tak naprawdę ja zawsze parę tubek sobie biorę. Przynajmniej tutaj nie czuję potrzeby, żeby zamawiać te pasty przez internet. Zawsze praktycznie pod każdym odcinkiem, gdzie omawiam jakiś produkt, tak, choćby było z kolagenem, to jest jaki produkt polegasz, I generalnie z wielu powodów nie chciałem do tej pory polecać produktów, bo zawsze ktoś tam się będzie czepiać, że ja mam inne doświadczenia i to, i tamto, jeśli chodzi o ten produkt. Natomiast stwierdziłem, że przynajmniej w tym przypadku będę w stanie coś takiego wrzucić. Link do tego będzie w opisie. Ja pozwoliłem sobie po prostu link wrzucić do Allegro i do Ceneo. To są linki afiliacyjne, to znaczy, że jak ktoś coś kupi, to pewnie dostanę, 5 czy 10 groszy od takiego zakupu. Od razu uprzedzam. Jeśli komuś to nie pasuje, nie ma sprawy, można po prostu sobie osobno gdzieś tam wygooglować w jakiejś drogerii, albo jeszcze raz po prostu pójść do Rossmana i kupić tą pastę. Miłego eksperymentowania z tymi pastami. U mnie nawet synek też na przykład uwielbia w ogóle tą pastę. Synek ma 7 lat, więc można po prostu bez problemu dzieciom dawać. Jeszcze raz, ze względu też na to, że po prostu hydroksyapatyt nie jest toksyczny. Swoją drogą, czasami tak jak człowiek czyta te wszystkie badania i się zastanawia, to się drapie w głowę na zasadzie what the fuck, jeśli chodzi po prostu o to, co się dzieje na świecie. Bo trzeba zwrócić uwagę, że pasty z fluorem to była odpowiedź na zapotrzebowanie, tak, na problem, który został stworzony przez zalecenia dietetyczne, które zostały nam odgórnie narzucone, tak? Czyli pamiętajcie, jemy diety, tak, gdzie będzie do 60% węglowodanów. No, a to, że my wiemy, że te węglowodany potem już w jamie ustnej będą produkować kwasy i będą rozkładać ci zęby, to jest zupełnie inna sprawa. Ale fluor ci pomoże. No, bo okazuje się, że fluor jest toksyczny. Nie szkodzi, na to też coś zaradzimy. Nasza cywilizacja uwielbia po prostu rozwiązywać problemy, które sama stwarza, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie, bo taka jest prawda. Jak zawsze zapraszam do sekcji komentarzy, jeśli chodzi o różnego rodzaju opinie, anegdoty. Daj znać, czy już używasz. Jeśli nie, to mam nadzieję, że nawet, oczywiście trzeba dłuższego czasu, ale nawet po roku zobaczysz po prostu tak fajne efekty. Ja jestem po prostu wierny tej marce, bo naprawdę bardzo, bardzo fajnie te pasty działają. Jeśli chodzi o klasyczne ogłoszenia, polecam swój kurs Kuźnia Ekspertów, czyli tak zwany Experts Incubator, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać suchą teorię w praktykę, tworzyć pętlę informacji zwrotnej. Jest to przydatne tak naprawdę dla każdej osoby, która potrzebuje się uczyć z jakiegoś powodu. Jeśli ktoś jest studentem, tak, jeśli jesteś maturzystą, pomoże ci to świetnie po prostu przejść przez studia, ładnie przyswajać, bez, eksplorowania głowy cały ten materiał, który przyswoić musisz. Jeśli chcesz zmienić pracę, nie wiesz po prostu, jak się zabrać za inną dziedzinę, pomoże ci ten kurs stworzyć ten plan, przyswoić to wszystko, no i właśnie zmienić pracę na coś ciekawszego. Jeśli masz świetną pracę, pomoże ci przygotować się do egzaminów, certyfikatów różnego rodzaju, żeby jeszcze bardziej cię docenili w twojej pracy. I również jeśli chodzi po prostu o osoby takie jak ja, czyli które chcą z jakiegoś powodu zapamiętywać, chcą więcej pamiętać z tego, co czytają, słuchają i tak dalej, kurs sprawdzi się jak najbardziej. Kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuje z kolei, jak nauczyć się dowolnego języka samodzielnie, żeby przestać wydawać non-stop pieniądze na szkoły językowe, korepetytorów, różnego rodzaju aplikacje, podręczniki i tym podobne wynalazki, żeby po prostu być samodzielnym, jeśli chodzi o tą naukę języków. I sam język jeszcze raz nie ma znaczenia, czy to są języki ugrofińskie, czy to są języki germańskie. Sam system jest absolutnie uniwersalny
uniwersalne, natomiast w kursie znajdują się materiały do nauki paru dziesięciu najpopularniejszych języków. Oraz kurs O jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łosienie androgenowe, radzić sobie i diagnozować łosienie telogenowe, oraz walczyć z różnego rodzaju uporczywymi kłopotami skóry głowy, takimi jak choćby upierdliwy łupież. Oczywiście, jak zawsze, wszystkie badania, o których wspominam w filmiku, znajdziesz w opisie. Z kolei w pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz 3 piosenki rockowe, coś szybszego, coś wolnego, aby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. W opisie z kolei, jak go rozwiniesz, są linki do wszystkich kursów. Jest również link do mojego newslettera. Jeśli go klikniesz, wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei będę wysyłać artykuły z dziedziny właśnie poprawy pamięci, nauki języków obcych, produktywności i sporadycznie analizy badań naukowych. Jeśli te wszystkie informacje, które wymieniłem w tym filmiku Cię interesują i chciałbyś się ich nauczyć jak najszybciej, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie, można nawet na 1 miesiąc się zapisać, jeśli ktoś ma ochotę. Patroni mogą ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 120 poprzednich odcinków, bo już tyle tych fiszek się zebrało. Dodatkowo dla patronów kanału jest dostępne prywatne forum, gdzie można mi zadawać pytania, dyskutować też z innymi, oraz sekcja Badanie Tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie najciekawsze badanie, które gdzieś tam mi w łapki wpadło. To badanie jest dostępne wraz z moim omówieniem i często odesłaniem do jeszcze kolejnego groma różnego rodzaju badań. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.